Was na szkoleniu pod tytułem Przetwarzanie węchowo-smakowe w spektrum autyzmu. Moi drodzy, jakiś czas temu robiłam oddzielne spotkanie dla Was, na którym mówiłam bardzo szczegółowo na temat wybiórczości pokarmowej. Z drugiej strony też mówiłam na innym z kolei spotkaniu dużo rzeczy na temat zmienności w układzie nerwowym osób w spektrum autyzmu. Mówię o tym dziś dlatego, że pewne kwestie z tych dwóch obszarów będą się nam tutaj dzisiaj pojawiać, natomiast nie będę ich szczegółowo rozwijać ze względu właśnie na to, że były na ten temat dwa odrębne spotkania. Dzisiaj skupimy się właśnie na tym węchu i na tym smaku. O co w tym chodzi i czy rzeczywiście te nasze dzieciaki w spektrum autyzmu mają z tym jakąś trudność, mają z tym jakiś kłopot. Zaczynamy, moi drodzy, od początku, a więc zastanówmy się przede wszystkim, czym jest zmysł węchu. Jest to zmysł chemiczny, który jest nazywany zmysłem powonienia i uwaga, moi drodzy, dla niektórych może będzie to niespodzianka, że zmysł węchu jest takim jednym absolutnie z najstarszych, najbardziej pierwotnych tak naprawdę zmysłów, czyli jakbyśmy sobie to przetłumaczyli, to chodzi o to, że ten zmysł tak naprawdę jest generowany w niższych ośrodkach układu nerwowego, czyli generalnie my posługujemy się nim poza naszą świadomością, tak? Tak jak w przypadku właśnie tych zmysłów niższego rzędu. O co chodzi w tym zmyśle powonienia? Przede wszystkim on wychwytuje różne zapachy w powietrzu, które docierają do nas przez nos i jamę nosową, a następnie drogami nerwowymi jest przetransportowywany właśnie ten bodziec do mózgu. I znowu, tak jak w przypadku wszystkich zmysłów, o których sobie mówiliśmy, ten zapach jest tak naprawdę najbardziej analizowany właśnie na poziomie mózgu. Tam następuje analiza i synteza informacji, które do tego mózgu docierają, ale bardzo ściśle to przetwarzanie z zapachu jest powiązane z tym, co mózg już wie, czyli jakie doświadczenia mózg ma na temat pewnych zapachów. Z drugiej strony wiąże się to z tym, jakie emocje towarzyszyły danemu zapachowi i co ja pamiętam, tak? Co ja zapamiętałem, z czym mi się kojarzy ten zapach. I wówczas tworzone są takie reakcje w zależności od tego, czy było to coś przyjemnego, ten zapach kojarzył mi się z czymś przyjemnym, czy też z czymś negatywnym. Różne zachowania, różne emocje będą nam towarzyszyły przy każdym następnym pojawieniu się czy wychwyceniu właśnie tego zapachu. Tak jak powiedziałam Wam na wstępie, zapach, a właściwie węch odbywa się poza naszą świadomością i jednocześnie poza naszą świadomością oddziałuje na nasze emocje, ale także wpływa na pewne podejmowanie decyzji. Bo tak jak Wam powiedziałam, że skoro jest jakiś zapach, który kojarzy mi się z czymś przyjemnym, to decyzje w kontekście jakiegoś zachowania będą również podejmowane konkretne, podobnie jak pod wpływem zapachu, który kojarzy mi się z czymś bardzo negatywnym. Być może z czymś, co wywołało u mnie lęk, być może z czymś, co mocno mnie zaniepokoiło, tak? Albo wywołało u mnie stres, więc również ten aspekt będzie brany pod uwagę. Tak naprawdę węch czy zmysł węchu wpływa bardzo intensywnie, moi drodzy, na układ dokrewny, czyli hormonalny, prawda, w naszym życiu. Zapach może też kojarzyć nam się z pewnym okresem w naszym życiu, na przykład z jedzeniem albo z jakąś konkretną sytuacją. Każdy z nas na pewno ma takie skojarzenie z jakimś zapachem, tak? Ja osobiście powiem Wam o swoim, żeby Was naprowadzić jakby na tok myślenia. Kiedy byłam dzieckiem, a było to bardzo dawno temu, jeździliśmy całą rodziną na wieś do cioci, która miała gospodarstwo i mimo ciężkiej pracy, która tam była na przykład w okresie żniw, to ona piekła samodzielnie chleb. I dzisiaj ten zapach chleba, kiedy ja przechodzę koło piekarni, koło jakiegoś sklepu, w którym sprzedawane jest świeże pieczywo, wywołuje u mnie to taki właśnie powrót do tamtych czasów. Niby ciężka praca, ale jakie to było cudowne, kiedy byliśmy wszyscy razem, śmialiśmy się przy tej wspólnej ciężkiej pracy. Więc ten zapach świeżego chleba, który zresztą sama też dzisiaj pieka, tak naprawdę zdradzę Wam, mój mąż piecze, to właśnie przywołuje we mnie
takie bardzo pozytywne emocje. I każdy z nas właśnie dokładnie tak ma, gdzie pewien zapach przywołuje w nas pewne wspomnienia, bo coś skojarzyliśmy z tym zapachem, coś zapamiętaliśmy i jednocześnie uruchamia w nas pewne emocje, tak? Dokładnie tak jak u mnie jest z tym chlebem. Moi drodzy, co jest ważne, to to, że każdy z nas ma zupełnie inne doświadczenia. Zupełnie te doświadczenia są absolutnie unikalne dla każdego z nas, ponieważ te zapachy kojarzone są dla każdego z nas zupełnie z czymś innym. To, że dla mnie zapach chleba jest przyjemny, wcale nie oznacza, że dla Was też taki jest i absolutnie jest to normalne, prawidłowe i rzeczywiście tak może być. Wrażliwość w ogóle na zapachy jest taką cechą absolutnie niestałą. Jest cechą bardzo zmienną i tak naprawdę ta reakcja na zapachy może się zmieniać. To, że jakby jeden zapach przez długi czas wywoływał w nas takie pozytywne emocje, ale zadziało się coś na drodze naszego doświadczenia, co wpłynęło na zmianę decyzji, tak? Czyli ten zapach, który jeszcze do niedawna kojarzył nam się z czymś przyjemnym, może okazać się pod wpływem jakiegoś doświadczenia, że niestety te nasze emocje radykalnie się zmienią. Tak jak Wam powiedziałam, zapach i reakcja na zapach jest absolutnie zmienna, prawda? Jednocześnie musimy pamiętać, że wrażliwość zapachowa jest, moi drodzy, też zmienna w zależności na przykład od pory dnia, na przykład od nastroju, jaki nam aktualnie towarzyszy, od stanu zdrowia, ale także od wieku, bo znowu im jesteśmy starsi, tym mamy bogatsze, większe doświadczenia, które mogą się przejawiać właśnie w różnych innych objawach czy emocjach. Co ciekawe, moi drodzy, kobiety mają z reguły lepszy węch niż mężczyźni i my jako kobiety potrafimy rozróżnić zdecydowanie większą liczbę zapachów. Podobnie jest z kolorami. Ja nie wiem, czy Wy macie takie doświadczenia jako kobiety, że Wasi partnerzy, być może bracia, mają tak też w kontekście koloru. Jakbyśmy pokazali facetowi różne odcienie niebieskiego, to my jesteśmy w stanie nazwać błękitny, turkusowy, granatowy itd., itd. Natomiast dla faceta generalnie będzie to kolor niebieski. I moi drodzy, dokładnie tak jest z zapachami. My jako kobiety mamy ostrzejszy, bardziej wyostrzony ten zmysł i dostrzegamy zdecydowanie więcej zapachów. Również, moi drodzy, co istotne, a nawiązujące do tych emocji, o których Wam wspomniałam, to ten układ węchowy, on jest mocno powiązany z układem limbicznym. I znowu, to jest właśnie ten aspekt, którego nie będę dzisiaj omawiała, ponieważ mocno go omawiałam w kontekście układu nerwowego osób w spektrum autyzmu. Niemniej jednak układ limbiczny, on jest unerwiony przez pierwszy nerw czaszkowy, który jest właśnie nerwem węchowym, który właśnie odpowiada za ten zmysł powonienia. Dlatego to powiązanie zmysłu węchu z układem limbicznym jest absolutnie niepodważalne i jednocześnie niejako jest aktywowany za pośrednictwem właśnie węchu, czyli układ limbiczny jest aktywowany przez węch, a w drodze pewnych procesów następuje tak naprawdę zdolność uczenia się, drodzy Państwo, tak? Właśnie przez to, że jakiś zapach wywołuje w nas pewne skojarzenia, a dalej się toczy się ta droga właśnie uczenia się. Również zmysł węchu jest zaangażowany w proces zapamiętywania. To, o czym Wam powiedziałam, tak? Z mojego dzieciństwa pamiętam zapach chleba i przywołuję to poprzez pewne skojarzenia. Również im wyższy, większy, bardziej intensywny ładunek emocjonalny skojarzony z zapachem, tym oczywiście proces zapamiętywania będzie zdecydowanie silniejszy. Również, moi drodzy, my mówimy tutaj o takich przyjemnych rzeczach, natomiast jest jeszcze taki aspekt, że dla osób, u których zmysł węchu jest zmysłem o dużej nadwrażliwości, wówczas dany zapach może wywołać w nas ogromny niepokój, lęk, stres, wycofanie się z pewnych kontaktów, z pewnych sytuacji społecznych. I z drugiej strony, moi drodzy, nie tylko zapachy są bardzo intensywne, ale także skojarzenia z tym zapachem, tak? Czyli jeżeli w trakcie trwania danego zapachu ja widziałem albo kojarzę, że gdzieś w obszarze mojego pola widzenia znajdowała się
się na przykład osoba w okularach, osoba z kapturem na głowie, osoba z brodą, to takie skojarzenie też może u mnie wywołać negatywne emocje. Więc to jest bardzo takie ekstremalne i znowu powiem, bardzo indywidualne dla każdego z nas. Z kolei osoby, u których mamy ten zmysł podreaktywny, tak, czyli musi być bardziej intensywny, gwałtowniejszy zapach, one muszą dużo ciężej pracować na to, aby uzyskać po pierwsze informację wejściową, a po drugie, aby organizm właściwie zareagował, tak? Czyli ta reakcja adaptacyjna w postaci emocji albo zachowania się pojawiła. To, o czym mówiliśmy w kontekście właśnie różnych aspektów modulacji sensorycznej. Zmysł węchu, moi drodzy, jest niemal tak wrażliwy jak zmysł wzroku. Dlaczego? Dlatego, że występują liczne białka takie receptorowe, które odpowiadają właśnie za gromadzenie ogromnej liczby zapachów o różnej intensywności. I to znowu przełoży się na ten proces uczenia, emocji i zachowania. Także musimy sobie uświadomić, że 2% całego genomu człowieka to, moi drodzy, receptory odpowiadające za węch. Ludzki zmysł węchu jest w stanie rozszyfrować około 4000 różnych związków zapachowych, ale także ich mieszanin. Podsumowując to, co sobie teraz powiedzieliśmy o tym zmyśle węchu, spróbujmy określić czym, albo inaczej, za co on odpowiada. Przede wszystkim, moi drodzy, to przywołanie emocji, tak? Skojarzenia, czyli ten proces takiego uczenia się. Również zmysł węchu ostrzega nas przed niebezpieczeństwem w postaci na przykład popsutego jedzenia. W przypadku na przykład bardzo szkodliwych czy niebezpiecznych chemikaliów albo innych substancji, które mogą być bezpośrednim zagrożeniem dla nas z jakiegoś powodu, bo jest to gaz trujący czy jakiś dym. Również, moi drodzy, pomaga nam w różnicowaniu zapachów i takim podziale na przyjemne, nieprzyjemne, tak? Że coś pachnie bardzo ładnie albo coś po prostu śmierdzi. Także to taka potrzeba związana z fizjologicznym łaknieniem, prawda? Również na odpowiednim poziomie. Także ma na to wpływ zmysł węchu. Nie tylko interocepcja, nie tylko inne zmysły, także właśnie ten zmysł węchu. Również, moi drodzy, zmysł węchu łączy takie przeżycia i odczucia estetyczne, zarówno na poziomie właśnie tym emocjonalnym, ale także i seksualnym w życiu starszym. I wreszcie takie oczywista oczywistość, że zmysł węchu zwyczajnie pozwala nam dbać, kontrolować, czy samokontrolować stan higieniczny, tak? My wiemy, kiedy powinniśmy skorzystać na przykład z kąpieli, przykładowo, prawda? Więc w tym aspekcie również ten zmysł węchu jest istotny. Ale nawiązując do naszej grupy zainteresowanej, czyli dzieci czy osób w spektrum autyzmu, warto by się zastanowić, jak to u nich wygląda konkretnie. Moi drodzy, było sporo badań prowadzonych właśnie pod kątem tego, czy rzeczywiście ten zmysł węchu w przypadku osób ze spektrum jest zdecydowanie wrażliwszy, czyli częściej niż w populacji występuje ta nadwrażliwość. Okazuje się, że w badaniach z 2018 roku rzeczywiście wskazano, że tak jest, ta nadwrażliwość węchowa w przypadku osób ze spektrum zdecydowanie jest częstsza niż w przypadku ludzi populacyjnych. Natomiast również wskazano, że osoby ze spektrum autyzmu, one używają zupełnie innych obszarów mózgu do interpretowania zapachów niż osoby neurotypowe. I znowu nie będę tego rozwijała, bo szczegółowo mówiłam właśnie o tym w przypadku tej kwestii o mózgu w spektrum autyzmu. Moi drodzy, w przypadku niektórych osób ze spektrum autyzmu mamy tą właśnie wysoką nadwrażliwość, tak? Czyli reakcja taka boję się, nie chcę, ale także to jest taka wzmożona czujność tych osób, czyli dziecko czy osoba w spektrum zdecydowanie z większej odległości jest w stanie wykryć ten zapach, który jest dla niej bardzo mocno uciążliwy, a tym samym dużo szybciej niż tak jak my byśmy dostrzegli ten zapach i jakoś na niego zareagowali, to osoba w spektrum autyzmu zareaguje bardzo gwałtownie, bardzo szybko właśnie w taką
wykorzysta jakby taką reakcję unikania, ucieczki czy wycofania. I tak naprawdę, zanim my dostrzeżemy ten zapach, to u osoby w spektrum już nastąpiła reakcja na ten zapach. Więc tutaj jakby trzeba wziąć to pod uwagę, że te osoby zdecydowanie szybciej wychwytują te różnego typu zapachy. Z drugiej strony możemy mieć takie dzieciaki, które będą poszukiwały bodźców zapachowych, a więc będą dążyły do silnych zapachów, będą obwąchiwały wszystko dookoła, właśnie po to, aby dostymulować właśnie ten obszar. Spróbujmy się w takim razie, moi drodzy, zastanowić nad różnymi formami modulacji, czyli co tak naprawdę albo z czym wiążą się te pewne trudności w spektrum autyzmu. I zacznijmy od tej nadwrażliwości, o której sobie już częściowo powiedzieliśmy. Przede wszystkim zapachy są odbierane przez osobę zdecydowanie zbyt gwałtownie, zdecydowanie zbyt intensywnie, a co w konsekwencji mówi nam o tym, że zwyczajnie reakcja osoby na dany zapach jest nieadekwatna do rzeczywistego bodźca, tak? I oczywiście te reakcje będą absolutnie charakterystyczne dla jednej konkretnej jednostki, natomiast na pewno będą one nieadekwatne do zadziałającego bodźca. Również przy nadwrażliwości możemy dostrzegać taką niechęć, takie wycofanie, takie bardzo gwałtowne znów reakcje na przykład pikantne potrawy, na zapachy kosmetyków, środków higienicznych, na zapach ludzi, nawet z najbliższego otoczenia, moi drodzy. Również zapach ogólnie pojętego jedzenia, czy różnych chemikaliów, choćby stosowanych do jakby sprzątania w domu. Także zapachy takie już bardziej chemiczne, typu benzyna na przykład. To może wywoływać nawet odruch wymiotny u takich osób. Moi drodzy, osoby, u których występuje nadwrażliwość węchowa, to są osoby, które mogą odmawiać jedzenia pewnych potraw, tak? Ze względu właśnie na zapach, ale także często ujawniają taką niechęć do odwiedzania pewnych miejsc. Podam Wam przykład. Rodzina mojego pacjenta bardzo intensywnie zastanawiała się, dlaczego ich dziecko, które jest w spektrum, tak bardzo gwałtownie i intensywnie reaguje na wizyty babci u siebie w domu. To jedna kwestia. Natomiast drugą kwestią było to, że to dziecko bardzo intensywnie odmawiało pojechania do babci tam do domu. Nawet jeżeli się okazało, że pojechali do tego domu, że albo babcia do nich przyjechała, to dziecko zawsze prezentowało zachowania niepożądane. I rodzina się cały czas zastanawiała, z czego to wynika. Po analizie wszystkiego okazało się, że dziecko ma totalną niechęć i ogromną nadwrażliwość na, uwaga, kapustę kiszoną. Ta kapusta kiszona pojawiała się w domu babci, ponieważ babcia kisiła tę kapustę. I zwyczajnie po prostu przebywając w domu, również jej odzież jakby przeszła takim zapachem, co po prostu budowało w dziecku ogromną awersję do samej babci. Stąd były często zachowania agresywne albo totalne wycofanie właśnie w kontaktach z babcią. Więc rzeczywiście, moi drodzy, ten węch może nam przysporzyć trochę takich niepokojących zachowań u dzieciaków. Również, moi drodzy, zapachy, które nawet jeżeli dla nas, osób neurotypowych, wydają się naturalne, to dla osoby z nadwrażliwością mogą być one bardzo mocno przytłaczające, czyli zdecydowanie niewielka ilość tego ewentualnego niekorzystnego zapachu może wywołać u takiego dziecka zwyczajnie meltdown, czyli totalne rozregulowanie układu nerwowego. Także mogą się pojawić najróżniejsze zachowania, które generalnie będą nieakceptowalne, prawda? Bo na przykład dziecko jakby takie najprostsze, czyli zatyka nosek, albo będzie miało odruch wymiotny, może prezentować bóle głowy, zawroty głowy, ale także w takich skrajnych reakcjach może się na przykład ujawnić reakcja omdlenia, więc różnie to się może jakby ujawniać. Także w kwestii takich zapachów, które wywołują właśnie to przeciążenie, mogą pojawić się na przykład zachowania agresywne albo autoagresywne. Osoby z nadwrażliwością również nie lubią konkretnych zapachów, tak? Czyli generalnie owoce ok, ale jak czuję zapach dojrzałego banana,
to wywołuje on u mnie odruch wymiotny. I nieważne, czy to jest banan jako banan, czy to jest na przykład płyn do kąpania, albo syrop na kaszel, który właśnie pachnie takim intensywnym bananem, dojrzałym bananem. To może sprawić właśnie odruch wymiotny albo inne reakcje, które będą charakterystyczne dla dziecka. Dzieci, u których występuje nadwrażliwość na zapachy, to są także dzieci, które będą unikały kontaktów z ludźmi i kontaktów ze zwierzętami, właśnie ze względu na zapach. Ludźmi, tak jak Wam powiedziałam, w kontekście na przykład babci, ale często jest tak, że u dzieci jakby taka niechęć do przytulania albo tego, aby mama gdzieś tam się zbliżała, może wynikać właśnie z nadwrażliwości węchowej u dziecka, bo na przykład mama używa perfum, bo na przykład mama używa kremu zapachowego, bo mama pierze swoje ubrania w jakimś tam konkretnym proszku albo w konkretnym płynie do płukania, który jest przerażający po prostu dla dziecka. Stąd dziecko po prostu nie chce się przytulać, bo ten zapach go przytłacza. Więc tutaj różne takie opcje się mogą pojawić. Również, moi drodzy, na pewno to dostrzegacie, że dzieci z nadwrażliwością węchową mogą unikać na przykład restauracji, mogą unikać sklepów, także piekarni, ale sklepów takich chemicznych, spożywczych, drogerii różnego typu, prawda? Bo właśnie te zapachy są mega przytłaczające dla nich. Mogą także, moi drodzy, zauważać zapachy, których inni w ogóle nie wyczuwają, ale dla tej konkretnej osoby będzie to zapach, który jest bardzo mocno przytłaczające. Dzieci, u których występuje nadwrażliwość węchowa, to są dzieci, które unikają pokarmów i napojów, które są gorące. Są to zazwyczaj te dzieci, które tolerują i akceptują tylko pokarmy i napoje w temperaturze pokojowej, tak? Czyli nic absolutnie zbyt zimnego, nic absolutnie zbyt gorącego, tylko temperatura pokojowa. I to jest ściśle także powiązane ze zmysłem smaku, gdzie właśnie ta nadwrażliwość będzie się tym także charakteryzowała. Bo mama naleje ciepłą zupę, para jeszcze z niej leci, pięknie przecież pachnie, a dziecko w ogóle nie podchodzi do stołu. Mama po 50 razy woła siadaj, bo zupa, a dziecko przyjdzie, jak właśnie ten zapach opadnie, jak zupa lekko przestygnie, bo wtedy zapach ujawnia się zdecydowanie słabiej. Stąd preferencja właśnie do tej temperatury takiej pokojowej, a nie gorącej. Również, moi drodzy, dziecko może jakby prezentować takie bardzo wycofujące postawy w kontekście takiego wspólnego posiłku, dlatego że rodzina siada przy wspólnym stole, wszyscy jedzą ciepłe posiłki, tak, które gdzieś tam dodatkowo te zapachy się mieszają, a więc to również wywołuje u dziecka przytłoczenie i ono nie chce jeść w towarzystwie całej rodziny, ponieważ zapachy go po prostu przeciążają. Dany posiłek, dana pora obiadowa jest po prostu dla niego trudna. Również, moi drodzy, nadwrażliwość, zarówno smakowa, jak i węchowa, będzie prezentowała się w postaci wybiórczości pokarmowej. O tym dużo Wam mówiłam, jeśli chodzi o przyczyny, ale także o samą strategię działania, jeśli chodzi o wybiórczość. Wcale nie jest trudna i wcale nie jest łatwa i wcale nie jest krótka. Dalej, moi drodzy, tutaj trzeba pamiętać również o tym, że dzieci z nadwrażliwością węchową, ale także i smakową, one mają bardzo dużą niechęć do próbowania nowych produktów. One nie chcą nawet spróbować. Nie chcą tego włożyć do buzi, nie chcą tego powąchać. I wiecie co ciekawe, w przypadku dzieci właśnie znowu z nadwrażliwością węchowo-smakową, bo to trzeba łączyć ze sobą. Bardzo duża preferencja dzieci jest i taka ogromna chęć, zamiłowanie, moi drodzy, uwaga, do produktów z fast foodów. Mamy dziecko, które uwielbia na przykład nuggetsy i uwielbia frytki, ale tylko z konkretnego fast fooda. Jak mama zrobi te nuggetsy i te frytki w domu, dziecko już tego nie zje, nie spróbuje. Natomiast za każdym razem albo głównie chciałoby opierać swoją dietę właśnie o te produkty. Dlaczego? Dlatego, że fast foody są to produkty, które są niezmienne. One zawsze wyglądają tak samo, one zawsze tak samo pachną i one zawsze tak
tak samo smakują. Tam nie ma takiego odbiegania od pewnych standardów. Po pierwsze są niezdrowe, po drugie jakby mnóstwo chemii w tym jest, ale jednocześnie mają pewną stałość, która dziecku gwarantuje pewną formę bezpieczeństwa. Stąd chcę jeść nuggetsy, ale tylko te konkretne, z tej konkretnej restauracji. W domu mi to nie smakuje, w domu się tego po prostu boję. Dalej, moi drodzy, możemy zaobserwować u dzieci z nadwrażliwością to, że one na przykład mają niechęć do zakładania na przykład nowych ubrań, albo nie chcą korzystać z książek. Słuchajcie, sporo dzieciaków w spektrum nie chce korzystać z książek, nie dlatego, że na przykład ma nadwrażliwość słuchową, chociaż ta też może u nich występować, ale dlatego, że książka ma bardzo specyficzny zapach. Niektórzy kochają, tak jak ja, zapach książek, natomiast są dzieci, które po prostu tego nie akceptują. Również w przypadku dzieci z nadwrażliwością może być duży opór, moi drodzy, przed czynnościami fizjologicznymi. To znaczy, że dziecko bardzo długo wstrzymuje na przykład oddawanie moczu, stolca, albo jak już się załatwi, to ma odruch wymiotny na zapach właśnie swoich wydzielin. Również może być kłopot na przykład z korzystaniem z toalety poza domem, która również poprzez zapachy bardzo mocno dziecko przytłacza. I na koniec ten punkt, o którym wcześniej sobie powiedzieliśmy, nadwrażliwość węchowa będzie wpływała, moi drodzy, na rozdrażnienie, na wyższe pobudzenie u dziecka, a tym samym na zmniejszoną koncentrację i uwagę. Więc kilka takich kwestii bardzo, bardzo istotnych. Kolejna jakby taki podtyp deficytów to podwrażliwość. I moi drodzy, tak naprawdę podwrażliwość bądź poszukiwanie bodźców to jest bardzo podobny objaw. Natomiast różnica polega na tym, że przy podwrażliwości dziecko ma kłopot z identyfikacją i dostrzeganiem, prawda? Musi się to dziać bardzo intensywnie, długo, żeby dziecko odebrało przez swój receptor właśnie bodziec zapachowy, a przy poszukiwaniu jest tak, że dziecko pragnie, dąży i chce więcej, prawda? O tym musimy pamiętać. I w przypadku podwrażliwości węchowej tutaj generalnie, moi drodzy, dziecko może sobie absolutnie nie zdawać sprawy z nieprzyjemnych zapachów. Stąd na przykład różne takie sytuacje niebezpieczne mogą przez dziecko być niewychwycone. Także dziecko może spożyć na przykład nieświeże produkty, dlatego że również nie wyczuwa zapachu, że to coś śmierdzi, że to coś już jest popsute. Także może być tak, że u dziecka z podwrażliwością wszystkie zapachy będą odbierane przez niego jako bardzo mdłe, tak? Czyli takie totalnie niewyraźne, niewyraziste. Może być też u nich nasilone ślinienie rąk w kontekście właśnie tej podwrażliwości, ślinienie rąk i na przykład intensywne wąchanie. Także wkładanie do buzi różnych niejadalnych przedmiotów i to także będzie się pojawiało przy poszukiwaniu bodźców czy węchowych, czy smakowych, bo tak jak Wam powiedziałam, te zmysły są ze sobą połączone. Jeśli chodzi o poszukiwanie bodźców węchowych, tutaj, moi drodzy, przede wszystkim dziecko szuka, dąży i potrzebuje silnych zapachów. I to są naprawdę bardzo intensywne zapachy, które dla nas, osób neurotypowych, mogą być rzeczywiście już w tym momencie przeciążające. Na przykład wiele dzieciaków w spektrum autyzmu, które są poszukującymi zapachów, uwielbia curry. Czyli bardzo intensywną taką kuchnię, która pachnie wieloma przyprawami, bardzo intensywnymi, tak? I cały pakiet tych najróżniejszych przypraw, ziół jest dla takiego dziecka bardzo mocno atrakcyjny. Zapach kwiatów, zapach olejków eterycznych, perfum, zapach benzyny, pasty do butów, pasty do zębów, różne chemikalia, tak? Gdzie czasami rodzice zgłaszają, wie Pani co, no ja muszę zamknąć tą szafkę, gdzie trzymam Domestos, środki czystości, muszę ją zamykać, bo po prostu syn, córka siada przy tej szafce, odkręca i po prostu intensywnie to wącha, bo właśnie tego potrzebuje. Również, moi drodzy, mamy takie dzieci, które będą obwąchiwały na przykład wszystkie kosze na śmieci albo toalety, żeby właśnie pobudzać i intensywnie dostarczać sobie różnych zapachów. Także może być też tak, że dziecko bardzo tak jakby natarczywie i nachalnie podchodzi do innych ludzi i ich wącha. Wącha ich odzież, wącha ich włosy, generalnie
całe ich ciało, albo różne przedmioty, bo potrzebuje właśnie intensywności zapachów. Tu także, tak jak i w podwrażliwości, będzie wkładało na przykład różne rzeczy do buzi, także te niejadalne, typu kamienie, patyki, ślimaki, liście, błoto itd., itd. Również u dzieci, które poszukują bodźców zapachowych, może przedłużać się pobyt w toalecie. Nie dlatego, że ma dziecko zatwardzenie, tylko dlatego, że po prostu łaknie zapachów stamtąd. Także dzieci które poszukuje zapachów, zdarza się czasami, moi drodzy, tak, że dziecko na przykład robi kubkę na nocnik na przykład, czy do toalety, ale potem na przykład smaruje sobie tą kupą ręce albo smaruje tą kupą ściany i wącha, właśnie po to, żeby nie zatracić tego zapachu. Czasami jest też tak, że dzieci, które poszukują zapachów, to są dzieci, które wkładają do nosa bardzo różne drobne przedmioty, groszki, guziczki, kamyczki, jakieś kulki, aby dostarczyć sobie większej stymulacji właśnie w nosie. To są także dzieci, które mają takie uporczywe dłubanie w nosie, ale także są bardzo zaniepokojone wtedy, kiedy na przykład mają katar, kiedy ten nosek jest zapchany, a więc i możliwość odczuwania zapachów jest również niewystarczający dla nich. To tyle, jeśli chodzi o taką charakterystykę zmysłu węchu. A teraz, moi drodzy, bardzo szybko chciałabym jeszcze nawiązać, czy opowiedzieć Wam o zmyśle smaku, bo taki mamy dzisiaj temat. Połączyliśmy sobie te dwa zmysły. Przede wszystkim, czym jest zmysł smaku? Jest to taka nasza zdolność do tego, że rozróżniamy spożywane pokarmy. Smak odbieramy dzięki kubkom smakowym, które znajdują się na języku i rozróżniamy 5 smaków. Smak słony, smak gorzki, kwaśny, słodki, ale także umami i to jest taki taki smak, który wyodrębnia się ze smaku słonego i odpowiada za receptory kwasu glutaminowego. Więc te smaki odbieramy. Również, moi drodzy, wiele badań naukowych wskazało, że dysfunkcje pnia mózgu u człowieka i nieprawidłowości w jądrze nerwu twarzowego będą wpływały na to, że zmysł smaku może być zakłócony. I znowu, ta sieć neuronów, która przenosi informacje smakowe do mózgu, jeżeli jest zakłócona, to analiza i synteza informacji smakowych też jest nieprawidłowa, a więc reakcja adaptacyjna w postaci tego, czy ja to wezmę do buzi, czy nie, spróbuję, połknę, czy też nie, będzie również nieadekwatna do działającego bodźca. I znowu, moi drodzy, jakiekolwiek uszkodzenie, dysfunkcja właśnie w obszarze tego szlaku nerwowego będzie zakłócała, czy nawet zaburzała zmysł smaku. Zdolności rozpoznawania smaku, czy właśnie ta percepcja smaku, ona jest, moi drodzy, kontrolowana przez bardzo złożoną sieć neuronalną i tutaj w mózgu za ten aspekt interpretacji tak naprawdę smaków odpowiada wzgórze, odpowiada wyspa, kora oczodołowa, czołowa i ciało migdałowate. Wszystkie te aspekty, które Wam teraz wymieniłam, są w pewnym stopniu inaczej zbudowane albo inaczej funkcjonują w spektrum autyzmu niż u osób neurotypowych. I znowu mamy informację, że właśnie to, co dzieje się na poziomie naszego mózgowia, będzie wpływało także na to, jak te smaki będą odbierane. Stąd też wiemy, jak duża trudność jest w obszarze właśnie tej sfery ustno-twarzowej u wielu dzieci w spektrum autyzmu. Tutaj, moi drodzy, niestety mamy bardzo dużą grupę dzieciaków, u których występuje mega nadwrażliwość, prawda, na pewne smaki. Co jeszcze jest bardzo istotne w kontekście smaku i osób w spektrum autyzmu, to, że czasami osoba może być bardzo wrażliwa na gorzki smak. Dlaczego? Dlatego, że na przykład, nie musi, ale może występować mutacja genetyczna w genie TAS 2R38. Zakłócenie tego genu, jakaś modyfikacja w jego obszarze będzie właśnie wpływała na kłopot z rozszyfrowywaniem czy reakcją na
gorzki smak. Również, moi drodzy, zwiększona wrażliwość węchowa, tak? Czyli jeżeli u dziecka występuje nadwrażliwość węchowa, jest wielce prawdopodobne, że wystąpi również nadwrażliwość smakowa. I kolejny kontekst, który trzeba też wyjaśnić, to oczywiście awersje smakowe, które są zazwyczaj świadome albo nieświadome i znowu charakterystyczne dla konkretnego dziecka. Bardzo często te awersje do konkretnego smaku są tak naprawdę oparte o mechanizm warunkowania klasycznego, moi drodzy. Co to takiego jest? Chodzi o to, że jeżeli na początku mamy bodziec naturalny, tak, w postaci widzimy fasolkę zieloną, albo kapustę, albo sałatę, nie wiem, zieloną paprykę na przykład, tak? I jakby to jest dla nas bodziec neutralny. Natomiast jest on połączony z takim bodźcem bezwarunkowym, którym jest na przykład absolutny strach przed kolorem zielonym. Tak? Dziecko się boi zielonego koloru, bo ma jakieś negatywne skojarzenia z tym zielonym kolorem, które jednocześnie przełożyły się na wszystko, co zielone. Jednocześnie, moi drodzy, po takim jednorazowym sparowaniu bodźca, na początku tego neutralnego, postać tej fasolki, który stał się teraz bodźcem takim warunkowym, nagle mamy reakcję, która jest związana z tym, że ja zatykam buzię i nie ma mowy, że zjem zieloną fasolkę, że zjem zieloną paprykę, nie wiem, zielone awokado i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, że niestety już mamy tutaj to uwarunkowanie. Często w przypadku nadwrażliwości smakowej u dzieciaków występuje także jakby duże kłopoty w obszarze w ogóle układu pokarmowego, natomiast same te trudności mogą być absolutnie różnorakie. Od tego, że dziecko ma na przykład refluks, częstą czkawkę, biegunkę, wymioty, zaparcia, to bardzo dużo dzieciaków w spektrum, moi drodzy, również cierpi na celiakię. A to wiąże się generalnie z tym, że mamy bardzo dużą trudność z wchłanianiem, tak? To wchłanianie jest po prostu nieprawidłowe. Niektóre jakby produkty spożywcze są po prostu niewchłaniane, co generalnie wpływa na uszkodzenie układu pokarmowego. Również są takie wskazania, że dziecko, które ma kłopoty skórne, opryszczka, jakieś takie trudności generalnie skórne, które będą powodowały jakąś albo opryszczkę, albo jakieś wypryski na skórze, również właśnie te aspekty mogą uszkadzać, moi drodzy, tkankę w jelitach. A jak mamy kłopoty w jelitach, czyli nie wiem, uszkodzenie jelit, nieszczelność jelit i tak dalej, to co Wam kiedyś opowiadałam, właśnie choćby w kontekście wybiórczości, czy choćby w kontekście zachowań niepożądanych, jeżeli jelita nie chronią człowieka, czyli przez nie do krwiobiegu, a tym samym do mózgu są transportowane substancje szkodliwe, chemikalia różnego typu, które normalnie przy zdrowych jelitach byłyby zatrzymane i wydalone, wyczyszczone, nie miałyby żadnego wpływu, to u takiego dziecka niestety wpływ ogromny mają. Oprócz tego, że mogą pojawić się duże dolegliwości bólowe, to także zachowania niepożądane i jeszcze milion różnych innych kwestii. Bardzo dużo dzieciaków w spektrum ma także nietolerancję pokarmową i różne alergie, które będą wpływać także na ogólne funkcjonowanie dziecka. No i oczywiście jeszcze jeden taki konkretny aspekt w tym obszarze smaku, to, moi drodzy, specyfika przetwarzania sensorycznego smakowego. Na czym to polega? Na tym, że dziecko może na przykład, albo inaczej, uwielbia pomidorówkę, natomiast nie ma mowy, żeby zjadł pomidora, tak? Więc takich dziwactw, jak my to czasami nazywamy w kontekście sensorycznym, jest bardzo, bardzo dużo. Jak w takim razie szybciutko moglibyśmy sobie scharakteryzować modulację smakową? Będziemy sobie mówić, moi drodzy, o nadwrażliwości, o podwrażliwości i o poszukiwaniu bodźców smakowych. Tak bardzo króciutko i szybciutko. Nadwrażliwość smakowa jest bezwzględnie powiązana z nadwrażliwością również węchową. Może być tak, że jedna jest silniejsza od drugiej, albo jednakowa trudność będzie w obu obszarach. I tutaj, moi drodzy, zdecydowana, jeśli chodzi o ten kontekst smakowy, to tutaj mamy zdecydowaną taką niechęć, nietolerancję na niektóre konsystencje pokarmów, na temperaturę pokarmów, właśnie smak, ale także może być taka ogromna preferencja
do konkretnych, tak? Czyli te fast foody, o których Wam powiedziałam. Albo może być też tak, że dziecko ma ogromną trudność z obróbką, z tworzeniem bolusa pokarmowego, bo jego jakby nakładające się na te trudności sensoryczne również nakładają się trudności motoryczne, czyli taki kontekst, że dziecko ma na przykład nieprawidłowe ruchy języka, tak? Stąd ma trudność z obróbką pokarmu, z tworzeniem bolusa pokarmowego, więc unika produktów trudnych do obróbki, typu twarde, stałe pokarmy. Cały czas dąży do tego, aby pokarm był papkowaty, który nie wymaga od niego pracy ruchów języka, czy całej tutaj szczęki, żuchwy, po to, aby ten produkt obrobić. Również przy nadwrażliwości smakowej mamy, moi drodzy, czasami taki objaw krztuszenia się albo wymiotów, tak, na konkretne produkty. No i oczywiście ogólnie pojęta wybiórczość pokarmowa. I moi drodzy, jest czasami tak, że mamy dziecko, które będzie wymawiając jakby produkty zdrowe, tak? Czyli nie mówimy tutaj o przekąskach typu chipsy, paluszki, tylko mówimy o zdrowych produktach, takich odżywczych produktach. Mogą te dzieci ograniczać się do 5-10 produktów, które non-stop się powtarzają i nie ma opcji, żeby wprowadzić coś innego. Wtedy mówimy o wybiórczości pokarmowej. U dzieci z nadwrażliwością smakową może być także duża trudność z podaniem leków, prawda? Które znowu albo są gorzkie, albo są o takim dziwnym smaku, który po prostu wywołuje ten odruch wymiotny. Jeśli chodzi o podwrażliwość smakową, moi drodzy, tutaj dziecko, tak jak i w przypadku węchu, ma kłopot z oceną. Tam było węchu, jakby zapachu, a tutaj w kontekście smaku. Czy ten smak jest ostry, słodki, słony? Jakby duża trudność jest tutaj z tym. Najczęściej wszystko odbiera właśnie na podłożu takiej mdłości, takiego bezsmaku. Dlatego będzie dążyć do tego, aby produkty były bardzo ciepłe i bardzo pikantne, tak? Może być też tak, że dziecko zje teoretycznie wszystko, typu suchy makaron, ziemniaka, kawałek mięsa czy coś jeszcze, pod warunkiem, że będzie to polane na przykład octem, albo pod warunkiem, że to wszystko zawsze będzie z ketchupem, albo pod warunkiem, że dokładnie jakiś tam produkt będzie zawsze towarzyszył do tego jedzenia, bo ten konkretny produkt typu pieprz, typu ocet, typu właśnie ketchup to jest to, co dziecko rozpoznaje, na co reaguje, bo jest intensywne. Natomiast wszystko obok jest po prostu dla takiego dziecka bez smaku. Smakuje to dla niego jak papier. Stąd urozmaica sobie właśnie takim produktem. Również, moi drodzy, w przypadku podwrażliwości dziecko ma kłopot właśnie, tak jak Wam powiedziałam. Czy to jest już wystarczająco słone, czy trzeba to dosolić? To jest wystarczająco słodkie? Nie, trzeba jeszcze dosypać cukru. Tak? Na takiej zasadzie jakby takie trudności się pojawiają. Jeśli chodzi o poszukiwanie bodźców smakowych, tutaj, moi drodzy, znowu mamy takie objawy, gdzie dziecko chce na przykład albo dąży do tego, aby lizać wszystko, co się da. Od maski samochodu, po ścianę, po lustra, po ludzi, po zabawki, właściwie wszystko, co da się polizać, to dziecko by chciało polizać. Do buzi wędrują właśnie niejadalne przedmioty, to o czym Wam powiedziałam, tak? Więc tutaj od zabawek po ciastoliny różnego typu, chemikalia, pasta do butów czy inne produkty mogą do tej buzi po prostu trafić. Także, moi drodzy, dziecko, które poszukuje, znowu będzie poszukiwało bardzo takich radykalnych rozwiązań, tak? Czyli na przykład chce bardzo zimne albo bardzo gorące. Także te dzieciaki częściej niż normalnie obgryzają paznokcie, ale także mogą przygryzać swój policzek, czy na przykład ssać język, na przykład w trakcie snu. I znowu to, moi drodzy, jest jeden z objawów, ale to niekoniecznie akurat to ssanie polika czy języka będzie wiązało się tylko i wyłącznie z poszukiwaniem bodźców smakowych. Więc tutaj jakby pamiętajcie, jeden objaw to nie od razu jakieś mega rozwiązanie. O tym należy pamiętać. Opowiedzieliśmy sobie, moi drodzy, jakby scharakteryzowaliśmy sobie te układy, a teraz kilka takich słów kluczy tak naprawdę o tym, jak w takim razie radzić sobie i jak sobie z tym jakby wspierać dziecko.
Przede wszystkim musimy pojąć pewne główne zasady, które towarzyszą tak naprawdę wsparciu węchowo-smakowemu, że te terapie powinny być ze sobą połączone, tak? Bo oddziaływując na węch, oddziałujemy na smak, oddziałując na smak, oddziałujemy na węch. I tutaj bardzo często ta nadwrażliwość węchowo-dotykowa jest ściśle powiązana z nadwrażliwością węchowo-smakowa, powiązana jest z nadwrażliwością dotykową, tak? Czyli znowu cofamy się do bardzo niskich pięter, tak? Układu nerwowego, a więc jeżeli mamy dziecko z nadwrażliwością dotykową, które ma kłopot w rączkach, na przykład, gdzie nie chce bawić się w masach plastycznych, jakby nienawidzi mieć brudnych rączek, ma kłopot z obcinaniem paznokietków i tak dalej, to o czym mówiliśmy przy okazji omawiania układu dotykowego, jest wielce prawdopodobne, że to dziecko będzie miało nadwrażliwość sfery orofacjalnej, tak? Czyli tego, co znajduje się na twarzy, ale także wewnątrz jamy ustnej, czyli między innymi ta nadwrażliwość smakowa u dziecka się może pojawić. I moi drodzy, zanim zaczniemy działać na węch, zanim zaczniemy działać na smak, musimy działać na dotyk. A więc musimy pobudzić zarówno dotyk powierzchniowy, czyli ten, co znajduje się tutaj na skórze, na całej powierzchni naszego ciała, również czucie głębokie, czyli głębiej dostać się do naszego ciała, ale także musimy pobudzić, moi drodzy, ten aspekt przedsionkowo-proprioceptywny po to, aby przygotować dziecko właśnie na stymulację tej sfery orofacjalnej. To nie jest tak, że my pomijamy nadwrażliwość w rączkach i przechodzimy do masażu jamy ustnej. Gwarantuję Wam, że zrobicie tak raz u dziecka z nadwrażliwością i dziecko albo Was ugryzie, a jeżeli nawet nie ugryzie, to już więcej się nie pozwoli dotknąć. Dlaczego? Dlatego, że jego poziom lęku wzrósł do takich granic, że nie jest w stanie nad tym zapanować. Więc moi drodzy, zanim sfera orofacjalna, zanim jama ustna, to na początku stymulacja dotyku, czucia głębokiego i przedsionka. Dopiero wówczas, moi drodzy, przechodzimy tutaj do sfery orofacjalnej i w momencie, kiedy masowaliśmy ciałko, potem zaczęliśmy masować głowę, masowaliśmy twarz, wtedy, moi drodzy, wprowadzamy również w tych takich aktywnościach trening zapachów, tak? Czyli to znowu, ja Wam nie dam złotego środka, bo to będzie zależało od dziecka. To będzie zależało od preferencji zapachów, które są dla niego przyjemne. Dla jednego dziecka będzie to zapach cytrusa, ale dla innego będzie to zapach czekolady. To będzie zupełnie, absolutnie indywidualne podejście do dziecka. Niemniej jednak wykorzystujemy tutaj, czy łączymy z ruchem trening zapachowy i dopiero jak dziecko wejdzie w te zapachy, zacznie je bardziej akceptować albo paleta akceptacji zapachów się poszerzy, dopiero wówczas stymulujemy zmysł smaku. Nigdy odwrotnie. Także, moi drodzy, jeśli chodzi o sam trening węchowy, tutaj oczywiście musimy włączyć różnego typu zapachy, ale te akceptowane przez dziecko i ten trening węchowy dobrze, żeby odbywał się właśnie w ruchu, na zasadzie dziecko się huśta, dziecko się turla, podskakuje i w międzyczasie gdzieś sobie ma kontakt z zapachem. Także, moi drodzy, w momencie, kiedy używamy, albo inaczej, stosujemy masaże, tak, można wykorzystać olejki zapachowe o konkretnym zapachu, to także będzie już wejście w ten trening zapachu. Nie wolno, moi drodzy, także przeciążać dziecka zapachami, tak, a więc w sali lekcyjnej, w domu jak najmniej zapachów, czyli ograniczamy odświeżacze zapachu, jak najczęściej wietrzymy dom, unikamy perfum, jak najbardziej neutralnych zapachach, pierzemy, sprzątamy, myjemy się, tak, żeby jak najbardziej ograniczyć te zapachy. Na początku takie dziecko powinno dostawać posiłki właśnie w temperaturze pokojowej i dopiero stopniowo troszeczkę cieplejsze, tak, żeby dziecko przygotowywać właśnie na ten zapach i smak. Także, moi drodzy, warto, żeby dziecko miało kontakt z kuchnią, mówiąc kolokwialnie, czyli żeby brało udział nie tyle w przygotowywaniu posiłków, co mogło sobie wchodzić od czasu do tej kuchni, żeby oswajało się z zapachem właśnie cieplejszych pokarmów, czy gotowanego obiadu, ale także ziołami i innymi przyprawami, które się w tym domu wtedy znajdują. Mogłoby na przykład pomóc przy krojeniu sałatki, nawet przez tą krateczkę taką, to jest bezpieczne dla dzieci. Również jakieś robienie kanapki, tak? Zwykłe rzeczy.
Mamy też oczywiście zestaw różnych zapachów, które mają pewne przeznaczenie. Jak na przykład chcemy dziecko wyciszyć, bo jest nadmiernie pobudzone, możemy wykorzystać na przykład zapach lawendy, melisy albo róży. Wtedy możemy wpłynąć, moi drodzy, na takie wyciszenie. I oczywiście to nie jest tak, że zapach tej róży czy limonki to jest cały czas w ciągu dnia, dlatego że nastąpi przyzwyczajenie i dziecko w ogóle na nie nie będzie reagowało. Na lepszą koncentrację, uwagę będą wpływały takie zapachy jak na przykład gałka muszkatołowa. Jeżeli dziecko jest takie bardzo zestresowane, zalęknione, limonka, kolendra. Albo taki bardzo neutralny też zapach, który będzie wpływał na układ nerwowy, to olejek cytrynowy. Pobudzający, jeżeli dziecko jest ospałe, takie siedzące, powiedzmy sobie, to tutaj mięta, eukaliptus, bazylia, także kolendra, ale również i rozmaryn. Będą takimi, oczywiście ja mówię o olejkach naturalnych, moi drodzy, tak, które mogą zdecydowanie dobrze wpływać na dziecko. Także chciałam Wam pokazać takie rzeczy, które fajnie jest zastosować w terapii węchowej. Jakby za chwilkę o nich Wam szczegółowo powiem, natomiast chcę Wam jeszcze powiedzieć, że przy podwrażliwości, węchowo-smakowej, tutaj znowu masaż ciała, ale potem masaż głowy, twarzy i masaż jamy ustnej powinien się zadziać. Czy to ręką, tak, na której mamy rękawiczkę i masujemy, czy na przykład używając różnego typu wibratorów do tego przeznaczonych. Również, moi drodzy, u dzieci z podwrażliwością powinniśmy bardzo radykalnie zmieniać temperatury posiłków, tak? Czyli na przykład mogę dać dziecku zimny napój do napicia się, ale ciepłą zupę. Również podawanie takich twardych przekąsek, tak? Żeby dziecko mogło jak najbardziej doświadczać. Typu, nie wiem, chrupiąca marchewka, jeżeli toleruje, albo jabłko, czy suszone owoce. Więc tego typu rzeczy tutaj jakby się pojawiają. Także, moi drodzy, stykanie się z różnymi zapachami, tak? Czyli właśnie tutaj te galerie, drogerie, piekarnie, to będzie miejsce, które również będzie dziecko pobudzało. Wszelkiego typu właśnie zabawki, zabawy związane z takimi produktami, asortymentem zapachowym. Moi drodzy, mamy mnóstwo książeczek zapachowych, które wystarczy, tak jak w niektórych katalogach kosmetycznych, można sobie pocierać zapach i wąchać. Dokładnie takie książeczki są dla dzieci. I tych książeczek jest cała masa. Oprócz tego, że dziecko w książeczce rozpoznaje zapachy owoców, zapachy warzyw, zapachy na przykład związane z Bożym Narodzeniem, pociera i na przykład czuje zapach piernika, tak? Różnego typu masy plastyczne, czyli te wszystkie gniotki, plasteliny i tak dalej, też są zapachowe. Zabawki typu właśnie piłeczki, różne takie również gniotki będą zapachowe. Bańki mydlane, mazaki, kredki, gry zapachowe, tak jak widzicie tutaj na obrazku, ale także takie mema zapachowe, czy gry sensoryczne, jak na przykład dwie takie najfajniejsze, które ja osobiście bardzo lubię, to jedna to gra pod tytułem gra sensoryczna węch, tak się nazywa, i druga gra sensoryczna zapachy sadu i ogrodu. To jest taka trochę planszówka, gdzie bardzo fajnie można z dzieciakiem nad tym popracować. Mamy, moi drodzy, stempelki, mamy naklejki, które także pachną, więc dużo tych rzeczy może się zadziać, żeby właśnie ten smak i węch jak najbardziej pobudzić. Więc tak jak mówię, w kontekście samej wybiórczości pokarmowej to jest zupełnie inny temat, dlatego że tam, aby zadziałać, trzeba zrozumieć, dlaczego w ogóle ta wybiórczość pokarmowa się pojawia. To tyle, co chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć w kontekście węchu i smaku. Mam nadzieję, że ten obszar trochę Wam się przejaśnił i troszeczkę lepiej go zrozumieliście. Bardzo dziękuję Wam za uwagę.